wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na realizację jednego z najbardziej popularnych komentarzy, znowu w sumie, który pojawia się pod każdym moim filmem, a mianowicie jest to narysuj kraje jako ludzi. Dlatego, że wiele z Was oczekuje tego na moim kanale, postanowiłam się podjąć temu wyzwaniu, zadaniu, czy jak tokolwiek nazwać. I w tym filmie dzisiaj narysuję właśnie 5 krajów jako ludzi. Więc jeśli jesteście ciekawi efektów, to zapraszam do oglądania dalszej części filmu. Na początek wybrałam sobie coś chyba łatwego, bo jest to kraj Japonia. Jak widzicie, narysowałam taką dziewczynę bardziej w stylu, nie wiem, kawaii? Japonia kojarzy mi się głównie z taką dość dobrze rozwiniętą technologią i też dziewczynami, które są pięknie poubierane i mają takie słodkie ubranka, fryzury, wyglądają naprawdę przeuroczo, dlatego postanowiłam, że do Japonii będzie bardzo pasować taka dziewczyna właśnie. A do kolorowania dzisiejszych rysunków zamiast standardowych markerów wybrałam sobie kredki rycerze z firmy Faber-Castell i mam tutaj 36 kolorów. Będę dzisiaj ich używać pierwszy raz do kolorowania, ale mam też zamiar stworzyć coś bardziej realistycznego. Także na pewno kiedyś się jeszcze pojawią na moim kanale. Na pierwszy rysunek poszłam bardziej ambitnie, bo wykorzystałam do line artu taki bardzo cieniutki cienkopis, który ma chyba 0,03 mm. Jest on w kolorze sepi z Marvi. Napiszę Wam wszystkie oczywiście przedmioty, którymi rysowałam na dole w opisie. Jednak bardzo długo mi zeszło zrobieniem tego obrysu właśnie tym cieniutkim cienkopisem, dlatego później przerzucę się już na trochę grubszy 0,05 z mikrona. No i tym razem czarny. Chciałam ją zrobić w takich słodkich kolorach, jednak stwierdziłam, że przemycę trochę kolorystyki z flagi Japonii. Mogłam w sumie zrobić jej też sukienkę w takie czerwone kropki, żeby też się bardziej wpasowało. Ale zostawiłam już ją taką delikatną, bo jednak ten cienkopis brązowy robi swoje. Kolejnym krajem będą Włochy i tutaj zdecydowałam się na narysowanie pana w eleganckim garniturze z takimi zaczesanymi do tyłu włosami na żel, czarnymi. Nie wiem dlaczego, ale pierwsza myśl, jaka mi przyszła, była właśnie taka, żeby narysować mężczyznę w takim stylu. No i to, co jeszcze mi się kojarzy z Włochami, to oczywiście pizza, więc nie mogło zabraknąć również takiego elementu na tym rysunku. Tyle, że zrobiłam ją, nie wiem, to wygląda trochę jak dostawca pizzy, no ale no jest ten element Włoch, prawda? Włosy, tak jak wspominałam, zrobiłam czarne, również lekki zarost. Karnację także troszeczkę ciemniejszą niż przy Japonii. No i pudełko, w którym ukrywa się pizza, tak nieoczekiwanie przypomina flagę Włoch. Jakby ktoś na to spojrzał, to żeby wiedział od razu, co to jest za kraj. Niestety nigdy we Włoszech nie byłam, za granicą w ogóle byłam tylko w Hiszpanii, a tak to siedzę cały czas w Polsce, więc też nie mam za dużego porównania. No i tak właśnie prezentują się Włochy. W tym zestawieniu nie mogło oczywiście zabraknąć niczego innego jak Polski, czyli naszego pięknego kraju. Wydaje mi się, że Polska jest taka głównie znana z pięknych dziewcząt. Wydaje mi się, że z jednych z najpiękniejszych w ogóle na całym świecie. Dlatego przedstawiłam ją jako kobietę i tutaj też dodałam taki jakby strój ludowy, tyle że nie jest on jakimś konkretnym strojem ludowym, z którego się, nie wiem, wzorowałam, czyli, nie wiem, patrzyłam na niego i przerysowywałam, tylko po prostu sama wymyśliłam sobie, jak będzie wyglądał na moim rysunku, także nie miał on przypominać żadnego konkretnego z jakiegoś regionu właśnie stroju ludowego. W Polsce też mamy wiele blondynek, także zrobiłam jej złociste włosy. No nie wiem, jak zawsze sobie pomyślę o Polsce, to pierwsze co mam przed oczami to właśnie te kolorowe stroje, które mienią się przed oczami, pięknie wyglądają, są takie haftowane, w ogóle wszystko pięknie wygląda i te czerwone korale. Tak samo jak wianki na włosach, to mi się bardzo podoba. No i tak prezentuje się moja Polska, moje wyobrażenie Polski. No i zaraz przechodzimy do kolejnego kraju, którym będzie Islandia. Zapytałam się siostry, jaki kraj chciałaby zobaczyć w takim właśnie zestawieniu i pierwsze co powiedziała to Islandia. Trochę się zdziwiłam, bo nie wiedziałam, że może to być ciekawe. Ale jednak trochę sobie o niej poczytałam i stwierdziłam, że jest to bardzo interesujący kraj. Nie wiem dlaczego, ale przedstawiłam ją jako mężczyznę. Jakoś tak wydała mi się silna ze względu na przykład na panujący tam klimat i to, że pogoda zmienia się naprawdę bardzo często.
Zima tam trwa od października do kwietnia i w ogóle najniższa odnotowana temperatura w historii całej Islandii to było minus 39,7 stopnia Celsjusza. Islandia jest wietrznym krajem, dlatego też włosy zrobiłam takie wiejące z wschodu na zachód, bo z wschodu na zachód raczej przeważnie wieje tam wiatr, także od prawej do lewej. A no i za tym panem starałam się uzyskać efekt zorzy polarnej, jednak no nie do końca mi to wyszło, ale jednak liczą się starania. No i kolorystyka bluzy zainspirowana była flagą Islandii. No i ostatnim krajem jest również druga sugestia siostry, czyli RPA, Republika Południowej Afryki. Dlatego, że narysowałam wszystkie kraje z jasną karnacją, to pomyślałam, że będzie też fajnie zrobić jakąś ciemniejszą. To, co przychodzi mi pierwsze na myśl, kiedy myślę RPA, to piękna kobieta z taką bujną fryzurą. Tutaj akurat tej dziewczynie zrobiłam warkoczyki na głowie z taką fajną kitką, takim kokiem z tyłu. No i oczywiście dlatego, że jest w tym kraju bardzo ciepło, zrobiłam też zwykłą koszulkę po prostu. Niestety w Republice Południowej Afryki występuje głębokie rozwarstwienie społeczeństwa i niestety no taka większość żyje ubogo. Nie chciałam jednak tego zaznaczać w moim rysunku, ponieważ tutaj ludzie w RPA na pewno cieszą się życiem. Chciałam również narysować takie tatuaże, także zrobiłam ich kilka na ciele i kolorystyka koszulki nawiązuje troszeczkę do flagi RPA, jednak nie jest ona taka dokładna, tylko chciałam po prostu przenieść te kolorki. No i tak prezentuje się Republika Południowej Afryki, a tatuaże się fajnie świecą przez dodanie srebrnego pętacza. Okej, to by było już w tym filmie na tyle. Koniecznie dajcie znać, który kraj Wam się najbardziej podobał narysowany przeze mnie, zobrazowany. No i czy poradziłam sobie z tym dość, wydaje mi się, że trudnym zadaniem. Także koniecznie napiszcie. No i widzimy się w kolejnym filmie w sobotę, więc do zobaczenia i pa!